Kolego, mogłeś kręcić jak było 7 węzłów, nie jak są 3. A to ja zasymuluję jaki był przejazd. Żaden w to nie uwierzy. Wiecie, że polskie słowo kuszetka pochodzi od francuskiego coucher, czyli spać. No właśnie. Dawaj, rób jakiś przechył, bo kręcę. Zajebiście. I wideo do wywalenia, tu chciałem pokazać trudne warunki morskie. A ta tu tańczy. Gdzie to zaglądnęłaś? Nie wiedziałam, co się dzieje. Waypoint. Waypoint. Welcome. Nasi widzowie dostaną choroby morskiej. Też staram się stabilizować. Dzisiaj rano wypłynęliśmy z Castelsardo i po 35 milach, mniej więcej 8 godzinach płynięcia dopłynęliśmy do, no jeszcze nie, ale wpływamy właśnie do Bonifacio. Piękny przelot, mniej więcej po 3 godzinach ruszył się wiaterek i przez całą drogę płynęliśmy półwiatrem, 5-6 węzłów nawet prędkości. Także rewelacyjnie. Zostaliśmy bardzo mile podjęci. Francuski okręt wojenny 4-krotnie robił zwrot przed nami, także napatrzyliśmy się na niego z każdej strony. A teraz wpływamy, mam nadzieję, że to widać, a jak nie, to na pewno nakręcimy jeszcze. Między takie rewelacyjne klify, po mojej prawej jest tutaj latarnia morska, za Jolą, która jest kamerzystką, są klify, no wysokie, myślę, ile? 50 metrów? No myślę, że z 50 metrów mają. Także przepiękne wejście. Cieszysz się, że jesteśmy we Francji? Oui, bardzo się cieszę. Parkowało. No, nie było lekko, muszę powiedzieć, ale nie przystukaliśmy w nic, także Było super. punkt dla nas. Ja tylko wykazuję dezaprobatę słowem parkowało. Dobrze, że Marti wyhamowałaś. Cześć, pozdrawiamy z Bonifacio na Korsyce.
Przypłynęliśmy wczoraj koło godziny 20, więc już późnym wieczorkiem, także nie mieliśmy za dużo czasu, żeby pochodzić po mieście. Przyszliśmy tylko na zamek do góry, co i tak wydaje się dużo. Zjedliśmy sobie kolację i dzisiaj od rana już z powrotem jesteśmy na mieście i chcemy coś zobaczyć. Bardzo chcieliśmy wrócić do Francji. Ja bardzo chciałam zobaczyć Korsykę, bo jest to podobno coś innego niż ta Francja kontynentalna. A poza tym byliśmy tak blisko na Sardynii, więc warto zobaczyć. Jesteśmy absolutnie zachwyceni Bonifacio. Chyba żadne z nas nie spodziewało się, że będzie tutaj tak pięknie. Za mną możecie zobaczyć stare miasto Bonifacio, do którego z mariny idzie się ponad kilkadziesiąt metrów pod górę. Natomiast za tą wspinaczkę zostajemy wynagrodzeni niesamowitym widokiem zarówno na Korsykę, jak i Sardynię, która znajduje się zaledwie 7 mil stąd. Korsyka? Sardynia. Jest to odległość porównywalna do tej, z jaką mamy do czynienia w cieśninie gibraltarskiej, w najwęższym miejscu pomiędzy naszym kontynentem europejskim i kontynentem afrykańskim. Rozwijają się też tutaj wiatry lokalne, które są dużo silniejsze niż te w pozostałych obszarach wokół wyspy. Niesamowite jest to, że odeszliśmy 5 minut od Starego Miasta i znajdujemy się praktycznie w takim parku narodowym, które pomimo tego, że jest to bardzo fajne turystyczne miejsce, nie zostało zabudowane na żadne kompleksy hotelowe, a całe Bonifacio jest również bardzo spójne architektonicznie i to naprawdę wyróżnia się w porównaniu do tych miejsc, które odwiedziliśmy w ciągu ostatniego czasu. Co tam znalazłaś? Nie wiem. Wydaje mi się, że coś, z czego kupiliśmy dżem, ale mogę się mylić. Ale ma liście w kształcie serduszek. Stety lub niestety, Korsyka i Bonifacio samo w sobie znają swoją wartość i ceny są tutaj dosyć wysokie. Możemy się spodziewać nawet 40% różnicy na przykład w restauracjach pomiędzy Włochami a cenami w Bonifacio. Natomiast na pewno zostaniecie oczarowani korsykańską kuchnią, która pomimo wielu włoskich i francuskich wpływów ma też dużo swoich oryginalnych smaków. Przede wszystkim serów owczych i kozich oraz dziczyzny. W tym momencie mam na widelcu bakłażana po bonifaciańsku, nadziewanego miksem bakłażana, chleba i warzyw. Tutaj mamy jeszcze lasagne po korsykańsku z lokalnym serem i również z bakłażanem, która jest przepyszna. Naprawdę polecamy. No i talerz lokalnych wędlin. Korsyka robi bardzo dużo pasztetów z lokalnego mięsa, między innymi z dziczyzny oraz ze szpaka. A ta chałka? To jest chałka z rodzynkami. Jak tam? No, ostatnie podejście na Stare Miasto było trochę ciężkie w pełnym słońcu, ale już na szczęście jesteśmy w ciasnych, ocienionych uliczkach i temperatura jest dużo niższa, także spacer będzie przyjemny. Miasto otrzymało swoją nazwę po margrabim toskańskim, Bonifacio II, który w latach około 830 naszej ery dowodził morską ekspedycją, która miała wygonić Saracenów na północną Afrykę. A wracając, postanowił założyć właśnie na południowej Korsyce twierdzę nie do zdobycia, które później stało się właśnie miastem Bonifacio.
Oprócz tego, że Sardynia i Korsyka są położone blisko siebie geograficznie, a to również łączy je flaga i herb, gdyż dla obydwu tych wysp ich symbolem narodowym jest głowa Maura z białą opaską. Właśnie ta korsykańska znajduje się za moimi plecami. Jest to związane z tym, że historycznie te wyspy były bardzo ze sobą powiązane i non-stop były podbijane przez podobne księstwa. Jeżeli ktoś nie chce stać w marinie w Bonifacio, można również wpłynąć do tej zatoki. A tutaj są polery przymocowane do skał oraz mooringi włożone do wody i postój jest o połowę tańszy niż w marinie, czyli do naszej łódki byłoby to 30 euro kontra 60, które musieliśmy zapłacić za postój w marinie. Wadą jest to, że nie ma żadnej pomocy przy cumowaniu oraz że wiele z mooringów i polerów jest w dosyć kiepskim stanie, dlatego wycieczka pontonem wcześniej a do brzegu i sprawdzenie jakości jest no niestety wymagane. I przeprowadziliśmy właśnie udaną próbę Pacjent zmarł. kotwiczenia. No, nie była to prosta operacja. Na szczęście byli tutaj nasi znajomi ze szwedzkiej łódki, z którą już mijamy się w 3 marinach i już mówimy sobie cześć i tak dalej. Wiedzieliśmy, że będą tutaj i ofiarnie zaproponowali, że odstąpią nam jeden swój mooring i podali nam liny ze swojej łódki, także na szczęście wszystko przebiegło bez problemu, chociaż wiatr trochę nas odpychał. Polecasz zatoczkę? Woda nie jest najczystsza, natomiast klimat jest niesamowity. Sama zatoczka ma kilkanaście metrów szerokości dosłownie, a na końcu jest mała plaża, do której dostaniemy się tylko w pław. Cóż to za nowa technika pływania dinghy? Jest bardzo ciepła woda. Rzuć temu bojowi pieniążka. Tak ładnie pomagał. Płaty za marinę? Good mooring, very good. 25 euro. Please, cash. No cards. No VAT. I'm looking for